Cześć wszystkim, tu Emil i witam na jedynym słusznym kanale o Korei Północnej. Pewnie wielu z Was zastanawia się, jak wyglądają przedmioty codziennego użytku w Korei Północnej. Żeby je zdobyć, niestety zazwyczaj trzeba się tam po prostu udać i je kupić na miejscu, gdyż, no nie oszukujmy się, zakupienie północno-koreańskich przedmiotów jest bardzo trudne poza KRLD. Zazwyczaj takie przedmioty mają bardzo wysokie ceny na różnych aukcjach internetowych lub po prostu są niedostępne. Już kiedyś pokazywałem Wam, jak wyglądają koreańskie słodycze. Niektóre były lepsze, niektóre, no nie oszukujmy się, trochę gorsze. Przywiozłem je z Pjongjangu, no bo w Europie ich się po prostu nie da kupić. A dzisiaj chciałem Wam zaprezentować coś zupełnie innego. Mam tutaj północno-koreańskie mydło. Nie jest to jednak byle jakie mydło, jest to mydło z żeńszeniem wyprodukowane w Kaesong. Kaesong jest to miasto na południu Korei Północnej. Dziwnie to brzmi, ale tak, to jest miasto na granicy między Koreą Północną a Koreą Południową. Miasto Kaesong znane jest nie tylko ze strefy zdemilitaryzowanej, ale także z produktów zawierających żeńszeń. W Kaesong sprzedawane są różne produkty zawierające żeńszeń, m.in. herbata, ekstrakty. Można oczywiście kupić cały kawałek żeńszenia, taki korzeń. Można nawet w Kaesong zakupić ekskluzywne kosmetyki z żeńszeniem. Ja kiedyś kupiłem takie kosmetyki, opakowanie, taki zestaw elegancki, kosztuje około 25 do 50 euro. Podarowałem je mojej rodzinie, no i mam nadzieję, że jednak im się podobały. A tutaj mam północno-koreańskie mydło Insan Pinu. Insan to jest chyba po koreańsku właśnie żeńszeń. Pinu, nie wiem, sprawdzę. Mam tutaj w słowniku. Mam słownik przywieziony z KRLD, słownik angielsko-koreański. Soap, Pinu. Dobrze, miałem rację. Pinu po koreańsku znaczy mydło z żeńszeniem. Mydło to wyprodukowane zostało w Kaesong. Po drugiej stronie mamy napisane m.in. datę produkcji 2016, 18 lipca. Data ważności 3 lata od dnia produkcji. Jest tutaj chyba napisany także adres tej fabryki, gdzie został wyprodukowany ten produkt, a także to chyba jest numer telefonu. Jak w każdym innym kraju, mydło to posiada także kod kreskowy, jednakże jak ja je kupowałem w sklepie z pamiątkami w Kaesong pod muzeum historycznym, to oczywiście nikt nie skanował żadnego kodu kreskowego. Co najważniejsze, mydło to jest chyba najtańszą pamiątką, jaką można przywieźć z KRLD. Kosztowało zaledwie pół euro. Tak, pół euro. Bardzo, bardzo tanio w porównaniu z innymi pamiątkami, które czasem są drogie w KRLD. Mydło jest stosunkowo tanie. W takim razie chciałbym przeprowadzić test tego mydła. Najpierw otworzymy je, zobaczymy jak wygląda i jak pachnie. W takim razie otwieramy mydło. Pierwszy raz otwieram, nie wiem co jest w środku. Tak to wygląda. Jest mydło spakowane w takim woreczku. Trochę już czuć zapach. Zapach ten wydostaje się z opakowania. Otwieramy. Łatwo się otworzyło. Dość intensywny zapach ma. Nie wiem w ogóle jaki ma zapach żeńszeń tak naprawdę, ale rzeczywiście czuć taki zapach korzenny, roślinny. No jest nawet ładny. Co tutaj mamy? Jest logo jak to się czyta? Okryu, tak jak na opakowaniu, tutaj jest Okryu, to prawdopodobnie nazwa marki Okryu. Jest i tutaj logo na mydle. Pachnie interesująco. W dotyku mydło jest nie pozostawia żadnych śladów, ani nie pozostawia żadnego tłuszczu na skórze. W takim razie testujemy mydło z Korei Północnej. Najpierw użyjemy tego mydła do umycia rąk. W takim razie zaczynamy.
Pieni się w taki sposób. Nie bardzo się pieni, aż tak, ale ładny zapach ma nawet. No, trzeba być przyzwyczajonym do zapachu jakichś ziół, korzeni, bo właśnie taki ma intensywny zapach. Tak wyglądają moje ręce po użyciu tego mydła. Ładnie schodzi. Ręce po umyciu tym mydłem pozostają bardzo delikatne. Mam takie wrażenie, że jeszcze są dobrze, nie wiem, natłuszczone. No to jest zupełnie inne wrażenie niż po umyciu rąk zwykłym mydłem, które wysusza skórę. Tutaj mam wrażenie, że jeszcze pozostaje trochę tego mydła właśnie w dłoniach. Albo dobrze nawilża, albo natłuszcza, trudno powiedzieć, wytrzymę ręce. Już czuć zapach tego mydła, zanim jeszcze dotkniesz swojej twarzy. Jest bardzo intensywny zapach. Naprawdę czuć z daleka. I chyba wydaje mi się, że im bardziej się używa tego mydła, tym ten zapach żeńszenia jest coraz mocniejszy. Dobra. Nieźle się pieni. No teraz to już mnie w ogóle ten zapach żeńszenia całkowicie otoczył. Niczym armia północno-koreańska otacza amerykańskich imperialistów w 53. Wow. Ale się biały zrobił. No, zmywamy chyba, nie? Wow. No, muszę przyznać, że na pewno lepsze niż zwykłe mydło, takie wysuszające skórę. Mam wrażenie, że moja skóra jest bardzo orzeźwiona, czysta, delikatna, to na pewno. Nie ma takiego wrażenia jak po zwykłym mydle, że masz suchą twarz. Nie. Jest dobrze nawilżone. Jak dla mnie na plus. I tak wyglądał właśnie test północno-koreańskiego mydła Okryu z kesą, z żeńszeniem. Bardzo dobre mydło. Pachnie dość specyficznie, trzeba się pewnie przyzwyczaić do tego zapachu żeńszenia, bo to jest taki mocno korzenny zapach, dość intensywny. Skórę nawilża całkiem nieźle, nie wysusza jak zwykłe mydło. Dłonie mam teraz bardzo delikatne. Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony, biorąc pod uwagę jak tanie jest to mydło. Ono kosztuje tylko pół euro. To myślę, że całkiem nieźle sobie poradziło. W trakcie kolejnego live'a zapytajcie się mnie, jakie wrażenia po używaniu tego mydła przez kilka dni. Będę je używał także do kąpieli codziennie, więc będę w stanie powiedzieć trochę więcej na temat tego, jak ono działa na skórę. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego testu północno-koreańskiego mydła. Koniecznie zostawcie komentarz i powiedzcie, co myślicie na temat północno-koreańskiego mydła i w ogóle produktów z Korei Północnej. Zostawcie też suba, jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat Korei Północnej. Nadchodzą kolejne filmiki na temat tego kraju oraz oczywiście travel vlogi, jak pojadę do Korei Północnej, najprawdopodobniej w lipcu i wrześniu. A jeśli chcielibyście pojechać razem ze mną do Korei Północnej, to zapisy na wycieczki już trwają. Po prostu napiszcie do mnie maila i wam wszystko powiem. Zapraszam także na mój profil na Patronite, gdzie można otrzymać różne benefity i nagrody prosto z Korei Północnej oraz z Japonii. Jest także dostępna specjalna grupa na Facebooku tylko dla patronów, w której dyskutujemy na temat Korei Północnej. Daję wam także tam swoje analizy, są specjalne, prywatne live'y tylko dla patronów, więc jeśli ktoś chce wiedzieć więcej na temat tego bardzo tajemniczego kraju,
no to zapraszam właśnie na Patronite. Dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Co tu sprzedają? Różne rzeczy. Jakąś bułeczkę z Bułeczka. czekoladą. Flaszkę soju można kupić. Sodziu. Takiego jest 30%, jest 150%. Różne ciekawe alkohole. No i ciastka. 30 to jest ile na dolary? 3 centy czy coś takiego? Czy 30 centów? Chyba tak. Bo to jest tak, że tam nie jest około 100. Tak, za tak, jednego 30 dolara. eurocentów. Sodziu. Musiałbym drobne wziąć, ale to potem jak będziemy wychodzić na